Dobrze, to ja dzisiaj wyjątkowo nie przyjechałem pierwszy na lotnisko, tylko jestem ostatni, więc będę pierwszy wypuszczał moich kolegów w ich szybowcach. Paweł właśnie się kołuje Jobem pod Maćka. Potem leci Tomek swoim odrzutowcem i na końcu DG100. Także godzina dosyć późna, 11:30. Myślę, że może około 12:00 rozpoczniemy taska, jak się powykręcamy stąd. Na szczęście jest dzisiaj strefa, więc będziemy trochę z większej wysokości atakować. No ale trochę mało czasu, bo trasę żeśmy obliczyli na 500 km. Jak będziemy mieli średnią 90, to jest do zrobienia. A jak będzie, to się zobaczy. Także słabo trochę to wszystko wygląda. Podstawy są na 1000 metrów teraz. Było już 1200. Tutaj w stronę, lecąc na wschód, w stronę Zambrowa, mam podstawy na poziomie 1000 metrów, co no nie nastraja mnie pozytywnie, bo już o tej godzinie jest praktycznie 12:30. W tym obszarze prognozy przewidywały około 1500 metrów. Więc to jest znacznie poniżej prognoz. No przy takim pułapie chmur generalnie da się latać pod warunkiem, że chmury są blisko i te faktycznie chmury są blisko siebie, są takie szlakowe. No ale tutaj dużo nie trzeba, żeby wylądować w polu wtedy. Mam mały margines bezpieczeństwa, więc przyglądam się tej pogodzie jeszcze przez jakieś pół godziny. Jeżeli te podstawy się nie podniosą, zaczynam wracać z powrotem do Milewa. Niestety, taka strategia ma przetrwanie. No witam serdecznie, kolejny dzień latania. Słoneczko świeci, wczoraj przeszły nad tutaj północną Polską burze. Dużo wilgoci weszło w ziemię, ale ona już jest pomału wysysana przez te upały, które są i to położenie słońca, które mamy, które bardzo mocno penetruje. Jest bardzo gorąco. Trasa dzisiaj Zambrów, Mława, Zambrów, Milewo. Startowaliśmy późno, bo w okolicach 12 godziny, ale też nie było się do czego śpieszyć, bo na tą chwilę jest 1200 metrów podstawy chmur, a jest no lekko po 12. Więc jeszcze mam 115 km do Zambrowa. Chmury bardzo fajne, nosi nawet do 3 metrów na sekundę. Więc dzisiaj taki szybki zygzak. Szybki zygzak tutaj blisko lotniska, ponieważ te warunki są bardzo tak niepewne. Maciek, mówiłeś coś do mnie?
Także jesteśmy teraz nad Makowem Mazowieckim. 3 metry na sekundę do góry, podstawy w okolicach 1000 metrów, więc dużo nie dokręcę. Przyleciałem tutaj na jakichś 750 metrach. Te chmury wszystkie bardzo fajnie pracują, noszą, ale są bardzo nisko i niewielka przestrzeń jest właściwie taka przelotowa. Więc de facto mimo silnych noszeń ja w tym momencie muszę odpuścić i kierować się dalej na następny punkt, bo po prostu jestem już w chmurze, a jest 950 metrów. Także lecimy teraz do Muławy. No więc tak, no niezły challenge się szykuje w tym locie. Na razie pokonałem jakieś niecałe 80 km, cały czas oscylując pomiędzy taką strefą powiedzmy 700 metrów a 1000, ponieważ na kilometrze są dzisiaj te chmury. Na forum pod moimi filmami padło takie pytanie, jak się przygotować do takiego przelotu. No to zacznijmy od tego, że taka pogoda, gdzie szykuje się naprawdę dobra okazja na przeważnie jest znana co najmniej dzień wcześniej, a często kilka dni wcześniej, zwłaszcza jeżeli w naszym obszarze geograficznym, jeżeli pojawiają się prądy chłodnego powietrza, właśnie gdzieś polarno-morskiego albo polarnego, ono przeważnie jest znacznie chłodniejsze i w lecie o tej porze roku napotyka na rozgrzany grunt. Wtedy co się dzieje? Wtedy te powietrze gwałtownie się ogrzewa i tworzą się bardzo mocne prądy powietrza, prądy wznoszące. I jeżeli miałbym komuś sugerować takie podejście do tego latania, powiedzmy swojego własnego jako takiego rekordowego, to polecam polować na tego typu układ, tak? Czyli północne wiatry, chłodniejsze wiatry i pora roku czerwiec, lipiec, może początek sierpnia. No i wtedy, słuchajcie, szukamy takiej okazji. No jak już wiemy, że takie masy przychodzą, nie są jakieś, bym powiedział, zaburzone jakimiś frontami, tylko są w miarę rozległe wyże, no to możemy planować taki przelot. No i teraz skąd lecieć? Z moich takich obserwacji wieloletnich, jeśli chodzi o takie latanie przelotowe, to najfajniejszymi miejscami w Polsce to będzie na pewno takie lotnisko już na Pomorzu właściwie, Lisie Kąty się nazywa. To jest pod Grudziądzem. I te Lisie Kąty, słuchajcie, sąsiadują z takim ogromnym połaciem lasu, jakim są bory tucholskie. Te bory tucholskie, one trochę działają tak jak góry, czyli na krawędziach, na jakichś żlebach często odrywają się kominy w górach. To z kolei w lesie, na polankach, na jakichś takich wcięciach, na wycinkach, tam też uruchamiają się kominy i one są łatwiejsze przez to do znalezienia, ale też są dużo mocniejsze niż na takim terenie, jak ja teraz latam tutaj, czyli takim terenie płaskim, gdzie nie ma aż takich kontrastów. Jest mało lasów, jest mało miejsca, gdzie ta wilgoć może się troszeczkę zebrać no i z nami po prostu oddziaływać na to powietrze i zwiększać moc tych kominów. Więc to jest na pewno, słuchajcie, jedno z miejsc, które polecam. I te przeloty właśnie w
stronę północnego zachodu, potem z niskich kątów w stronę tutaj Mazowsza, w zależności od tego, gdzie lepsza pogoda jest, to tam bym szukał okazji do bicia takich swoich rekordów. Zresztą tutaj też tak zrobiłem jeszcze jako taki młody, powiedzmy, szybownik, jak się jeszcze uczyłem, no to właśnie obowiązkowo odwiedziny na jakichś obozach czy jakichś mini zawodach w lisich kątach, to jest podstawa, i tam latanie, przyglądanie się innym, jak latają, jak oni wykorzystują termikę, jak wykorzystują kształtowanie terenu. Także to na pewno szybko uczy latania, takiego skutecznego. Muszę się trochę skoncentrować na kręceniu, bo już mam 800 metrów. Także jakoś takie 1,5 do 2 metrów sobie tutaj zawinę i będę mógł dalej opowiadać. No dobrze, i co dalej? Lisie kąty, na pewno Częstochowa albo Kielce. To są takie obszary, gdzie taki pas, bym powiedział, w Polsce, który świetnie nadaje się z kolei przy zachodnich wiatrach do takich przelotów. I wtedy latamy sobie w tym pasie właśnie od Kielc przez Częstochowę aż praktycznie po Wrocław. I tam bardzo wcześnie też pogoda się zaczyna robić w okresach letnich. Już można startować w okolicach godziny 9, nawet wcześniej. Mi się tak też raz zdarzyło, właśnie w okolicach 9 startowałem. I tak swoją pierwszą 500 zrobiłem. I to było fajne. Kolejnym takim miejscem bardzo dobrym do latania tutaj przelotowego, ale tam jeszcze nie latałem, jest na pewno Leszno i tam wszyscy polecają. Jest Michałków, czyli lotnisko w Michałkowie pod Kaliszem. Stamtąd akurat latałem na paralotniach. I jeszcze jest bardzo fajne lotnisko, które jest bardzo lotniskiem gościnnym. Fajnie się tam lata, to jest lotnisko na Żarze. No i tam możemy zaznać pierwszego takiego, bym powiedział, górskiego latania. Oprócz tego, że będzie to latanie na fali, to będzie to latanie też termiczne w górach. No bardzo ciekawe miejsce, do którego zachęcam. Natomiast są też bardzo fajne lotniska tuż przy naszej granicy, u naszych południowych sąsiadów, Słowaków i Czechów. No i jeśli chodzi o Słowaków, to polecam Previzę. Previzę tak samo uczy latania w wysokich górach, a jednocześnie jest takim bezpiecznym miejscem, ponieważ dolina, w której ona leży, i potem następne lotnisko w Martinie, ta dolina jest taką doliną, gdzie jest dużo opcji do bezpiecznego lądowania, w razie czego. I drugim takim lotniskiem bardzo gościnnym i bardzo, bym powiedział, ciekawym do latania na fali, to jest lotnisko w Mikulowicach. Jeśli chodzi o Mikulowice, też znajdziecie film z takiego mojego osobistego rekordu wysokości na moim kanale. Tam jest ponad 7000 metrów na fali karkonoskiej. Więc to jest bardzo ciekawe miejsce, tak samo bardzo gościnna właścicielka tego lotniska Vlasta, bardzo sympatycznie. Natomiast jeśli chodzi o latanie na fali, tam już bym jechał, jakbym troszeczkę tego doświadczenia więcej już nabrał w lataniu, ponieważ zdarzają się tam dosyć turbulentne warunki, zwłaszcza że ono jest wtedy w cieniu od wiatrów południowych i
Tam jest dokładnie tuż przed lotniskiem się tak zwana trzecia fala układa i tam potrafi naprawdę nieźle przydusić, nieźle tam skotłować nas. Nawet na samym podejściu do lądowania. Także no to stamtąd, z tych miejsc na pewno warto sobie gdzieś znaleźć przestrzeń taką, żeby sobie polecieć, czy wypożyczyć szybowiec Zero Klubu, czy jeżeli już macie swój własny, to polecieć własnym szybowcem i poprzeżywać to na swój sposób właśnie z tamtych miejsc. Teraz jeżeli planujesz taki przelot, no to wiadomą sprawą jest, żeby zapoznać się z aktualną prognozą pogody. I jeżeli latasz krótko, to w analizie tej pogody na pewno pomogą Ci doświadczeni koledzy. I to jest podstawa. Na początku nie analizujesz tego wszystkiego sam, tylko po prostu pytasz się przyjaciół z klubu, w gronie, w którym latasz, doświadczonych kolegów, jak oni to widzą, co oni proponują, jak wyłożyć tą trasę i to powinno na początku wystarczyć. Na początku powinno wystarczyć. Pamiętaj, żeby przygotować sobie coś do picia, coś do jedzenia, przygotować sobie telefony do osób, z którymi jesteś na lotnisku, żeby w razie przygodnego lądowania w terenie, żeby na przykład mogli po Ciebie przyjechać. A jak tak dalej pójdzie, to ja będę zaraz lądował w terenie 650 metrów. Ale zaraz tutaj jeszcze raz spróbujemy pod tego Cumulusa, bo coś tu przeleciałem, ale się nie pojawiło nic fajnego. Także te przygotowania na początku to nie będą jakieś takie z Twojej strony jakaś wielka analiza. Pamiętaj, żeby współpracować, pytać się, z kilka opcji sobie rozważyć, a to, co na pewno warto zrobić, to jest na przykład polecieć w parze z jakimś doświadczonym kolegą i obserwować jego decyzje na początku, potem próbować swoje wdrażać i to też będzie Cię rozwijało. Także ja bym na początku swojej kariery to skupił się właśnie na tego typu zachowaniach, działaniach. A jak już sobie troszeczkę polatasz, no to przyjdzie czas na bicie już konkretnych rekordów. Dobrze, ja się na razie wyłączę z tego gadania, bo muszę się wykręcić po 500 metrów. Dobrze. Coś jest. Teraz tylko to wycentrować. Miodu tu nie ma, tak bym powiedział. Na razie 0.
No dobrze. Dobrze, słuchajcie, to tyle na dzisiaj takiej wiedzy. Podzieliłem się to, co uważałem za takie istotne na początku przy planowaniu przelotów. To jest głównie jeśli chodzi o miejsce i o taką strategię. A teraz skoncentruję się na locie, bo przy niskich podstawach mi to nie służy i jest ryzyko dania w glebę. Także zobaczcie, jak wygląda świat z 400 metrów. Cały czas próbuję to jakoś wycentrować. Na razie to jest zbyt wąskie, żebym mógł pozostać w pełnym zakręcie w tym noszeniu, ale ładnie, no nawet do 3 metrów te noszenie czasami się uruchamia, więc tylko kwestia, żeby troszeczkę wyżej się wznieść. Jestem przed Ciechanowem, też do Milewa blisko, więc nie będzie tragedii. Wydaje mi się, że te podstawy też się trochę podnoszą, ale z kolei nasuwa się Cirów, więc te latanie dzisiaj jest wymagające. Dzięki. Do Milewa 24 km, wysokość 800 metrów i powiedzmy, że jest w miarę fajnie, bo chmury mam na trasie i pewnie coś podkręcę. Natomiast no, Maciek już jest w polu pod Makłowem Mazowieckim. No, zapuścił się daleko w stronę Zambrowa, a tam miał podstawy na wysokości 700 metrów. To już znacznie poniżej mojej wytrzymałości psychicznej takie podstawy są. No cóż. Dużo Cirusa. Chmury są. Chmury niestety cały czas bardzo nisko. Ciągle w okolicach 1000 metrów, może troszeczkę wyżej. Nie dają szansy na jakieś tutaj Bóg wie jakie latanie, więc próbuję po prostu dociągnąć do lotniska na tym, co jest, na tych paru chmurkach, które jeszcze mam po drodze, wykręcając kilka bombli. Ale mimo wszystko, że lecę powiedzmy w miarę pod chmurami, no to niestety na tą chwilę prędkość mi spadła, przepraszam, wysokość na 700 metrów. Muszę troszeczkę się tutaj zatrzymać i coś podkręcić, żeby w miarę z jakimś tam komfortem do tego Milewa dolecieć. Kominy są na szczęście, tak jak teraz, w okolicach 2 metrów. No ale czy to mnie urządza dzisiaj? No pewnie tak. Ciekawy dzień, znowu doświadczenia z takiego niskiego latania, że jest możliwe w ogóle. Bociany sobie pode mną tutaj chyba ten sam komik znalazły. No, gdzieś poleciały. Czyli nie są zainteresowane moim kominem. Co zrobić? Tak, ja za chwilę tutaj będę wlatywał w naszą strefę, więc też nie mogę za wysoko się podkręcać, bo z kolei strefa jest do 1000 metrów nad poziom morza, czyli powiedzmy 900 tutaj, a ja już właśnie dobijam do tych 900 metrów. Okej. No 22 km do Milewa, wysokość 900. Lecimy.
No, będę planował się do pasa 3.6, czyli na kierunku na północ, tak jak mi pokazuje górny wiatr w okolicach 6-7 km na godzinę, więc w sumie nie dużo. 600 metrów, 7 km do lotniska, zaraz zamelduję się nad znakami. Będziemy lądować. O, Tomek właśnie zameldował lądowanie, a my lądujemy zaraz po nim. Także podziękował, witamy z powrotem w upałach i jedziemy, szykujemy się jechać po Maćka w pole.